Są filmowcy, którzy uważają, że slidery zostały dawno wyparte przez gimbale. No ale nic bardziej mylnego. A dlaczego? Pozwólcie, że wyjaśnię. Slider to takie specyficzne urządzenie, które jest w stanie zaoferować nam powtarzalny ruch. Na gimbalu nie jest to możliwe. Zawsze będzie jakieś przesunięcie. W przypadku, kiedy slider, jeżeli sobie go dobrze ustawimy, potrafi nam wykonywać ruch tam i z powrotem w określonym interwale czasowym. Dodatkowo slider może służyć do tworzenia ujęć typu timelapse, hyperlapse czy też stop motion. I to właśnie dlatego slider jest niezastąpialny przez gimbale. Jakiś czas temu w moje ręce wpadł slider europejskiego producenta firmy Noxon, Mod Slider, który jest świetnym rozwiązaniem przede wszystkim dla profesjonalistów. Dlaczego? Zobaczcie sami. Noxon Mod Slider to czteroosiowy slider modułowy. Możemy go zatem konfigurować w zależności od tego, czego aktualnie potrzebujemy. Slider jest bardzo solidnie zbudowany. W zasadzie całość wykonana jest z aluminium, wiadomo, z jakimiś tam wkładkami plastiku czy elektroniką. Ma bardzo mocne silniki, ale przy tym pracuje dosyć cicho, czyli możemy go spokojnie użyć do np. jakichś wywiadów. Przeniesienie napędu na tym sliderze jest realizowane przez paski wieloklinowe. Na szynie Noxon zastosował regulację paska, żeby eliminować sobie naciąganie, czyli zużycie się tego elementu. Dodatkowo na tym module Panfield slidera Noxon mamy wbudowane poziomiczki, żeby precyzyjnie ustawić sobie poziom kamery. Slider ma wbudowaną dosyć dużą baterię, bo ma ona pojemność aż 3200 mAh, co wystarcza nam na spokojnie kilka godzin pracy. Dzięki gwintom umieszczonym tutaj na dole slidera, spod spodu, możemy go zamontować na statywie, tak jak ja tutaj sobie zamontowałem płytkę Manfrotto, wczepiam go w statyw, natomiast do drugiego możemy sobie zastosować drugą płytkę, działać na dwóch statywach. To oczywiście jest przesuwalne po całej długości szyny, albo tak jak ja wspieram sobie to Magic Armem na klampie, który stosuję do nogi i wtedy mam konstrukcję bardziej sztywną. Jeżeli nie chcemy stawiać slidera na statywie, tylko na przykład chcemy zrobić ujęcia z niższej perspektywy, no to slider ma wbudowane nóżki, które są regulowane, czyli możemy go postawić na w zasadzie każdej powierzchni, bo dostosujemy sobie położenie tych nóżek tak, aby slider zawsze był w konkretnym położeniu, na przykład poziomym. Jeżeli mamy lekki aparat bądź kamerę, to możemy ustawić nawet ten slider, żeby pracował w pionie. Noxon Mod Slider to slider modułowy. Możemy zatem go konfigurować w zależności od tego, czego potrzebujemy. Dostępne mamy 4 moduły: panning, tilting, follow focus i turntable, czyli stół obrotowy. Sterowanie tym sliderem odbywa się za pomocą bezprzewodowego kontrolera, który jest bardzo prosty, intuicyjny w obsłudze. W zasadzie tutaj całość sterowania odbywa się pokrętłem i działa to na zasadzie klikania, podwójnego klikania i przekręcania. Ten pilocik jest jakby ubrany w takie silikonowe etui, żeby go nie uszkodzić, a jeżeli dodatkowo chcemy sterować sliderem manualnie, no to możemy do niego mieć taki joystick do właśnie przesuwania slidera manualnie. Na tym pilocie mamy dostępne wszystkie tryby, których możemy używać, czyli tryb manualny, tryb automatyczny, tryb do timelapse, stop motion i stół obrotowy. Czyli najpierw wybieramy sobie tryb, w jakim chcemy działać, a tutaj na przykład pokażę Wam w trybie automatycznym. Po wyborze trybu programujemy sobie punkty, po których ma się poruszać slider. Ustawiamy tego w moim przypadku w 3 osiach. Ustawiamy jego jazdę, ustawiamy jego obrót panoramowania w poziomie oraz pochylanie kamery w pionie. Później możemy wybrać sobie, z jaką prędkością ma poruszać się slider oraz z jaką prędkością ma wracać. Dodatkowo funkcja ramp, czyli tak jakby to zwolnienie na końcach jakby tego przejazdu, ustawiamy sobie procentowo. Standardowe stosowane na 10% i to się bardzo dobrze sprawdza. W tym sliderze możemy bardzo precyzyjnie ustawić sobie prędkość przejazdów w zakresie od 1 do 40. Możemy też ustawić sobie charakterystykę zwalniania wózka na końcach szyny slidera, tak zwany ramping. To ustawiam akurat procentowo. Możemy też ustawić sobie, czy ten ruch ma być powtarzalny. Albo dajemy sobie, żeby był repeat, czyli cały czas, żeby w ustalonych punktach nam slider się poruszał, albo dajemy bez tego, czyli po prostu robię jeden przejazd po ustalonych wcześniej punktach. Oprócz pracy w 3 osiach możemy dodatkowo mu założyć moduł follow focus. Dzięki temu modułowi możemy sobie albo ustawiać punkty ostrzenia, czyli na przykład możemy wjeżdżać sobie w ostrość bądź wyjeżdżać z ostrości naszą kamerą, bądź możemy na przykład sobie stworzyć taki efekt dolly zoom. Oprócz tej standardowej funkcji jazdy slidera, możemy dodatkowo używać go do filmowania produktowego za pomocą stołu obrotowego. A w połączeniu z tą jazdą możemy uzyskać już w ogóle genialne, naprawdę genialne efekty.
Sama wymiana modułu z pan tilta na stół obrotowy jest bajecznie prosta. Wystarczy tylko odkręcić jeden moduł i wkręcić drugi. One są mocowane na śrubę 3/8 cala, co jest naprawdę bardzo proste w obsłudze i bardzo szybkie właśnie przewijanie. Slider potrafi wprowadzić nam bardzo fajny ruch w naszych filmach. Na przykład może wyłaniać się zza czegoś i pokazywać naszych mówców czy naszych aktorów. Cała konstrukcja tego slidera Noxona Mod Slider jest naprawdę bardzo dobrze przemyślana, jest świetnie zbudowana, działa bardzo płynnie i przy tym cicho. Jedyną w zasadzie wadę, jaką by można tutaj wymienić, to że w zestawie nie ma żadnego pokrowca do transportu, czyli to transportowanie jego bywa dosyć uciążliwe, no ale coś za coś, prawda? No tak jak mówiłem, to jest sprzęt troszeczkę cięższy, taki dla profesjonalistów, którzy po prostu kreują swoje ujęcia świadomie, nie biorą sprzętu, żeby go gdzieś tam nosić, tylko wiedzą, czego chcą, idą w konkretne miejsce, ustawiają sobie konkretnie sprzęt, no i wykonują te ujęcia tak, jak właśnie sobie zaplanowali. Dokonując zakupu przez stronę producenta możemy wybrać sobie, które moduły chcemy, żeby nasz zestaw zawierał, plus dodatkowo możemy wybrać sobie długość szyny. No a jak Wy uważacie, czy taki slider ma zastosowanie w Waszej pracy, czy jednak zostajecie przy gimbalu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.